Używaliście kiedyś cudzysłowu? Każdy używał, to oczywiste. Dwie kreski na dole, tekst, dwie kreski na górze i mamy zapisany tytuł. Proste? Proste. Tyle, że całkiem błędne. Zapraszam do posłuchania, co dokładnie mam na myśli. Zacznijmy może od zrozumienia, o czym my tak naprawdę mówimy. Słowo cudzysłów składa się tak naprawdę z dwóch innych. Cudzy, słów. Jest to więc zapis cudzych słów, a nie takich rzeczy jak tytuł, związek frazeologiczny czy rzeczownik własny. Jak więc te rzeczy powinniśmy zapisywać? Część z ich kursywą, a reszty wcale. Ktoś może teraz powiedzieć, że przecież w szkole uczą nas, że pisząc na przykład wypracowania, teksty i tak dalej, należy używać cudzysłowu. No i mają rację, ponieważ w tekście pisanym odręcznie zapisanie kursywy bez zmiany naszego oryginalnego charakteru pisma jest praktycznie niemożliwe. Tylko że pisząc na komputerze, tak naprawdę nie piszemy odręcznie. Więc jak to jest z używaniem go na komputerze? Sprawa jest niestety trochę bardziej skomplikowana. Jeśli popatrzymy na język angielski, znak ten nazywa się quotation mark, czyli dosłownie znak cytowania, a więc zgadza się z tym, co mówiłem poprzednio. Jednak to nie jest jego jedyne użycie. Można go używać do zapisania pseudonimów, np. w takim zapisie, czy do ironii lub niedosłownych znaczeń. Oznacza to więc, że takie użycia są poprawne, takie zaś niepoprawne. Tylko że trzeba pamiętać jeszcze o jednym, co z pewnością nie spodoba się wielu polonistom i nie tylko. Pisząc tekst na komputerze nie ma całkowicie żadnej potrzeby kombinowania z zapisaniem cudzysłowu otwierającego u dołu. Wynika to z tego, że na klawiaturze nie istnieje prosty, dostępny znak, żeby taki cudzysłów na dole zapisać, a na popularnym komunikatorze firmy Meta spotkałem się bardzo często z nieokreśloną potrzebą zapisania tego cudzysłowu na dole. Nie byłoby to nic złego, gdyby nie to, że zamiennie zamiast tego znaku używane są dwa przecinki. No nie. Pozwólcie, że zabiorę Was na chwilę do świata programowania, skąd przeniknęła do nas ta zasada. W programowaniu bardzo często zdarza się, iż musimy zapisać gdzieś pewną wartość, by ją później odczytać. Służą do tego zmienne, czyli takie pudełeczka na wartości, z których każdy jest opisane swoją nazwą. O ile nie będziemy się teraz skupiać na ich nazwach czy rodzajach, dla nas interesujące będą ich wartości. Liczba to po prostu liczba, natomiast tekst zapisuje się z wykorzystaniem cudzysłowu, podwójnego u góry z obu stron. Tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że przecież nie ma żadnego problemu w używaniu innego cudzysłowu niż ten aktualnie używany, np. polskiego, francuskiego czy rosyjskiego. Prawda, nie byłoby w tym nic problematycznego, gdyby nie to, że wszystkie języki programowania, których używamy, powstawały za oceanem, a ten cudzysłów, którego używamy, jest właśnie amerykański. Z tego powodu jest taka powszechna akceptacja w używaniu właśnie amerykańskiego cudzysłowu we wszystkich tekstach pisanych, w tym na komunikatorach, stronach internetowych i tak dalej. Oczywiście pamiętamy, że cudzysłów ten wykorzystujemy tylko, jeżeli nie da się takich rzeczy jak tytuł napisać w inny sposób, np. za pomocą kursywy. Jest to oczywiście dopuszczalne i preferowane uproszczenie, tak samo jak to z zapisem cudzysłowu w cudzysłowie. Nie możemy wewnątrz jednego tekstu cytowanego otworzyć innego cytatu, ze względu na to, że powieliłyby nam się znaki. Do otworzenia cytatu wewnątrz innego cytatu służą takie znaki, zwane szewronami. Natomiast z powodu ich braku, oczywiście dopuszczalne jest zapisanie podwojonych znaków większości i mniejszości w taki sposób. Innym, także niepoprawnym znakiem jest łącznik, a w zasadzie nie on sam, a różnica między nim a myślnikiem. Jak podaje Rada Języka Polskiego, znaczek występujący w nazwach składających się z członów równorzędnych, dwuczłonowych nazw miejscowości, nazwisk czy przymiotników, np. Kędzierzyn-Koźle, Jankowska-Cieślak czy Biało-Czerwony, to łącznik, a nie myślnik. Łącznik to krótka kreska łącząca dwa wyrazy. Między tymi wyrazami a łącznikiem nie ma spacji, przerwy. Myślnik zaś, inaczej pauza, to znak interpunkcyjny, który, najprościej mówiąc, dzieli zdania na mniejsze cząstki lub rozpoczyna wypowiedź. Jest to długa kreska, którą oddziela się spacjami od sąsiadujących wyrazów. Niestety, ponownie, na klawiaturze nie ma znaku symbolizującego myślnik, dlatego używamy łącznika w obu kontekstach. Należy tutaj zapomnieć o używaniu np. dwóch łączników, które miałyby udawać myślnik. Ze względu na to, że do używania myślnika i łącznika używamy tego samego, co my nazywamy minusem, jedynym co je od siebie odróżnia są spacje przed i po. Wobec tego to są przykłady użycia poprawne, a to są przykłady niepoprawne. Co jednak zrobić z tekstem pisanym odręcznie? Jest to trudne, w
ze względu na to, że często tych spacji czy długości kreski nie jesteśmy w stanie wydedukować na podstawie samego charakteru pisma, szczególnie jeżeli ktoś pisze bardzo szybko. Musimy wobec tego polegać na kontekście, tylko pytanie z drugiej strony, czy jest to tak naprawdę ważne? Tak naprawdę wiemy, co autor miał na myśli, jeżeli zrozumiemy kontekst. Może też być tak, że z powodu braku tego rozróżnienia w tekście pisanym występują błędy w rozróżnieniu myślnika od łącznika w tekście drukowanym. Tylko dlaczego to jest tak ważne, żeby stosować poprawne znaki w ich odpowiednie miejsca? Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy nasza wiadomość nie zostanie gdzieś skopiowana, na przykład do Worda czy innego programu edycyjnego i wówczas zamiast polegać na jego automatycznym sprawdzaniu i szybko poprawić błędne cudzysłowy, na przykład z górnego na dolny, będę musiał przejść przez cały dokument ręcznie i zmienić wszystkie przykładowo podwójne przecinki na zwykły cudzysłów, co zajmie dużo więcej pracy. Nie uczy nas tego szkoła, w pracy też nie studujemy zasad gramatycznych, by mieć pewność, że nasze wiadomości ich nie naruszają. Jest to tak naprawdę zadanie nie dla człowieka. Jest to zadanie dla programu i z chęcią jeden program polecę. Nie, to nie jest materiał sponsorowany, to są moje osobiste odczucia. Gorąco polecam stronę languagetool.org, która sprawdza gramatykę, interpunkcję oraz składnie bardzo wielu języków, w tym także języka polskiego. Poza samym sprawdzaniem na stronie internetowej można dodać dodatki do przeglądarki lub do różnych programów biurowych. Oczywiście można też dodać do np. klientów poczty czy systemów operacyjnych, ponieważ LanguageTool oferuje bardzo szeroki wachlarz swoich możliwości. Polecam też stworzyć tam konto, co umożliwia dodawanie własnych słów, dzięki czemu nie będą one w przyszłości zaznaczane jako błędy. Oczywiście można też zainwestować w wersję premium, natomiast darmowa jak najbardziej spełnia wszystkie podstawowe potrzeby osoby, która chce tekst sprawdzić. Mam nadzieję, że tym filmem przybliżyłem trochę zasady interpunkcyjne panujące w dobie internetu i będzie błędów z ich niewiedzy coraz mniej. Dzięki wielkie za uwagę i wejrze, zrozum technologię. Trzymajcie się.